SARS-CoV-2 to jest wirus z rodziny wirusów, które powodują przeziębienie. Natomiast jest on na tyle różny od około 100-120 wirusów, które cyrkulują w środowisku, że nasz organizm ludzki się jeszcze nie nauczył na niego odpowiednio szybko reagować. Jest to bardzo mała cząsteczka, potrzeba około 1002 cząsteczek ułożonych jak koraliki w sznureczku, żeby miały szerokość jednego włosa. Dlatego może stosunkowo łatwo roznosić się w powietrzu wdychanym, znaczy dostawać się do naszego organizmu we wdychanym powietrzu. Jest to cząsteczka, która ożywia się tylko po wniknięciu do komórki, to znaczy wirus nie może się namnażać na przykład w wentylatorze, nie może się namnażać w nawilżaczu na kaloryferze, czy powiedzmy w klimatyzacji. On potrzebuje żywe komórki, żeby się namnażać. Także te kwestie na pewno, znaczy w tych warunkach nie jest w stanie się namnażać w odróżnieniu do bakterii na przykład. Więc zależy od powierzchni, zależy od temperatury, zależy od wilgotności. Badania prowadzone i zależy również na przykład od nasłonecznienia, bo generalnie UV powoduje niszczenie kodu genetycznego, powoduje niszczenie wirusa, a ponieważ w przeciwieństwie do nas czy do bakterii wirusy nie są w stanie same się naprawiać, więc ekspozycja do światła powoduje zawsze ich w miarę szybką aktywację. Najlepsze warunki to są w miarę wilgotne warunki i badania co do przeżywalności wirusa wyniki są bardzo zróżnicowane od powiedzmy kilkunastu minut do nawet kilku dni. Moim zdaniem to jest tak zwana gra wielkich liczb, czyli może się zdarzyć, że taki wirus przeżyje dłużej lub krócej, w zależności również od bardzo takich statystycznych warunków. Głównym niebezpieczeństwem koronawirusa jest fakt, że jest on stosunkowo zakaźny, to znaczy stosunkowo łatwo przenika do organizmu, stosunkowo łatwo przenika między osobami, znaczy między osobnikami w społeczeństwie. I ze względu na swoje małe rozmiary stosunkowo łatwo może się przemieszczać we wdychanym powietrzu, w powietrzu, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. Tak więc wietrzenie na przykład pomieszczeń, czy tak jak to było sugerowane na początku pandemii, żeby się maksymalnie spotykać na zewnątrz, oferuje pewną ochronę. Oprócz tego wirus, znaczy sam efekt zakażenia wirusem zależy od ilości, znaczy organizm będzie reagował zupełnie inaczej, jeżeli wniknie tylko jedna cząsteczka, a inaczej, jeżeli wniknie na przykład 500 milionów, jeżeli ktoś miał nieszczęście stać w pobliżu osoby, która sobie akurat na niego kichnęła. Więc proszę mi wierzyć, nasz układ immunologiczny w przypadku niewielkich ilości wirusa jest w stanie, nawet jeżeli nie jest w stanie rozpoznać dokładnie tego samego wirusa, może użyć elementów, narzędzi immunologicznych, żeby go przygotowanych dla innych podobnych wirusów, żeby go unieszkodliwić. Natomiast jeżeli do organizmu dostaną się bardzo duże ilości wirusa, no to wówczas ten typ obrony jest nieskuteczny, dlatego noszenie masek nie jest to perfekcyjną ochroną, natomiast oferuje dość skuteczną ochronę zwłaszcza przeciwko nasilonymi objawami chorobowymi wynikającymi z infekcji SARS-CoV-2. Tutaj dam przykład grypy hiszpanki. 500 milionów ludzi zmarło.
I ta grypa hiszpanka, nie pamiętam w tej chwili nazwy genotypu, istnieje w naszej w społeczeństwie do dnia dzisiejszego. Pojawiają się różne warianty po mutacjach, po interakcjach z wirusem ptasiej grypy. Natomiast nasze układy immunologiczne w społeczeństwie nauczyły się żyć z tym wirusem i podobnie stanie się również z SARS-CoV-2, tak bym przewidywał. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w interesie wirusa nie jest zabijanie osobników, w których się namnaża. Jest natomiast możliwość produkcji jak największej ilości wirusów. Tak więc generalnie wszystkie zarazki dążą do tego, żeby być mniej patogenne, natomiast bardziej zakaźne. Więc należy podejrzewać, że SARS-CoV-2 pozostanie z nami jako forma, powiedzmy, mniej lub bardziej uporczywego przeziębienia w najbliższych latach.